Dzień dobry. Dzisiaj próba załadowania tego szpeju do Smarta. Taki mam pomysł, żeby zmieścić wszystkie te rzeczy w bagażniku. Znaczy wszystkie jak wszystkie. Tutaj jest w tej chwili 7 skrzynek. Ja planuję zabrać się chyba z 6. Po pierwsze, w Smarcie jest roleta, którą można wyjąć bez większego problemu. Jak widać po wyjęciu wszystkiego z bagażnika, on wcale taki mały, jak mogłoby się pozornie wydawać, nie jest. Druga ważna rzecz to przesunę sobie przedni fotel, żeby był tak samo jak fotel kierowcy, mimo że docelowo ma go nie być. Pierwsza przymiarka, czy to ma się prawo zmieścić i czy jest to dokładnie tak, jak sobie wymyśliłem. Zaplanowałem, że 3 takie skrzynki wejdą mi obok siebie. I jak widać, 3 się bez problemu mieszczą. Kolejny punkt programu to jest włożenie kolejnych 3 skrzynek tylko wyżej, bowiem chcę zrobić w tym bagażniku półkę. I wychodzi na to, że dokładnie tak jak sobie zaplanowałem, cała ta operacja mi się uda. Na razie to zasymuluję w takiej postaci. I ostatnia skrzynka. Bagażnik się zamyka bez żadnego problemu. Czyli wbrew temu, co niektórzy twierdzą, do Smarta mieści się całkiem dużo. Mało kto wie, w Smarcie jest dodatkowa przestrzeń ładunkowa, właśnie ją Wam otworzyłem, całkiem pojemna. W tylnej klapie znajduje się bardzo dużo miejsca. Tutaj też coś fajnego zamierzam upchnąć. Na samej klapie, żeby nie wozić ze sobą osobnego stolika, zaplanowałem, że przymocuję tutaj płytę, która mi wyrówna tę powierzchnię, tak żebym mógł korzystać z tego jak ze stolika i jak to będzie wyglądało, za sekundkę dokładnie zobaczycie. Pora na 11. odcinek serialu o przygotowaniach 2 Smartów do podróży przez Afrykę, bo tym się na tym kanale zajmujemy. Ja i mój kolega Michał za niecałe 300 dni stajemy w Budapeszcie na linii startowej najdłuższego, najtrudniejszego, najcięższego rajdu amatorskiego świata Budapeszt-Bamako 2026. Ja jadę tym czerwonym Smartem, Michał jedzie takim samym, tylko żółtym. Te Smarty musimy do tej podróży przygotować i mamy na to coraz mniej czasu. Jak komuś się wydaje, że 300 dni to jest dużo, to zaręczam, że jest w błędzie. Znając życie, na ostatnią chwilę będziemy jeszcze robić mnóstwo rzeczy przy naszych samochodach. Chociaż bardzo chciałbym tego uniknąć, bo to jest bardzo duże utrudnienie, kiedy auto nie jest rozjeżdżone odpowiednio, nie jest przetestowane i tak dalej, a przy planowanym przez nas zakresie przeróbek to konieczność. Co działo się ze Smartem, przynajmniej moim, w ciągu ostatniego tygodnia? Zrobiłem kilka rzeczy. Zaprowadziłem mój samochód do mechanika, bo sam nie bardzo mam czas i chęci w tym momencie się tym zająć, a zależało mi na tym, żeby kompleksowo ogarnąć pewne tematy. Tak więc wymieniona została miska olejowa, bo stara była pęknięta przy korku spustowym. Zostały wymienione tylne hamulce, zostały wymienione paski osprzętu, filtr powietrza. Założyłem takiego w pewnym sensie niewymienialnego KN-a sportowego, którego wystarczy po prostu co jakiś czas umyć. No, będzie akurat bardzo przydatne w czasie tej podróży, bo nie będę musiał wozić ze sobą zapasowych filtrów powietrza. Wymieniony został olej z filtrem, jeszcze parę drobiazgów zostało zrobione. Co oprócz tego? Odebrałem felgi z malowania. Te felgi zostały też uzbrojone przez mojego wulkanizatora Arka, jak zwykle pozdrawiam. Uzbrojone zostały w opony. To są te same opony, które przejechały już raz tę trasę na BX-ie w zeszłym roku. No jak Smart wygląda, to widzicie sami. Przednie koła są zbyt duże w tej chwili, czyli Smart przed podniesieniem zawieszenia nie powinien jeździć na takim zestawie. To jest 185 na 65 R15 i z przodu są założone tylne felgi, takie same jak te, które są normalnie z tyłu, więc takie felgi są wrzucone też na przód auta.
No to mniej więcej tak ma to wyglądać. Ta kuchenka ze mną nie pojedzie, gdyż się nie nadaje. Pojedzie ze mną kuchenka dużo mniejsza, dużo lżejsza. Mam nadzieję, że uda mi się bez okularów przyrządzić to wspaniałe danie. Do klusek dodaj zawartość saszetki, zalej 300 ml wrzącej wody, zamknij pudełko na 3 minuty i po wymieszaniu dania. Dobrze, gotowe do spożycia. Super, wspaniale. Mam nadzieję, że mój testowy posiłek już jest gotowy. Nie planuję zabierać ze sobą stolika, żeby nie zajmować niepotrzebnie miejsca w samochodzie, bo tego miejsca to mam tyle, ile mam. Więc wymyśliłem takie rozwiązanie, że użyję tylnej klapy jako stolika podróżnego. No i nawet tutaj przygotowałem sobie testowy posiłek, żeby zobaczyć, czy ma to po prostu sens. Bo tylko rozpoznanie bojem daje największe możliwości i mamy pewność, czy to, co zrobiliśmy, jest ma w ogóle rację bytu. Dobra, niech to trochę przestygnie. Krzesło wydaje mi się trochę za niskie w tym momencie, ale spróbuję się jeszcze bardziej ustawić. Trochę za wysoko mam ten blacik, a będzie on jeszcze 7,5 cm wyżej, kiedy dojdzie zawieszenie. No więc nie wydaje się to najlepszym rozwiązaniem. To znaczy tak, jako płaszczyzna do gotowania tak, ale jako płaszczyzna do używania, do jedzenia nie za bardzo. No chyba, że po prostu będę jadł w ten sposób, to też jest jakieś rozwiązanie. W końcu nieraz na tych różnych wyprawach tak właśnie się jadło. Tak, myślę, że nie będę tutaj poszukiwał jakichś specjalnych rozwiązań i po prostu wykorzystam faktycznie tę klapę. To jest lodówka, która była już w Afryce przynajmniej raz, oprócz tego w Azji, także taka lodówkowa podróżniczka. I plan jest taki, że ta lodówka ma się znaleźć tutaj zamiast fotela pasażera. I tak się zastanawiam, bo fotel jest uniesiony dość mocno w stosunku do podłogi, która schodzi sobie w dół, że chyba zostawię tą podstawę i jak wykręcę fotel, to po prostu wstawię tutaj lodówkę i chyba zaraz się tym zajmę. Stare dobre powiedzenie, chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle, jest bezlitosne. Oczywiście tak się złożyło, że nie wziąłem ze sobą Torxa w odpowiednim rozmiarze, więc nie uda mi się wyjąć fotela, ale widzę, jak wysoko lodówka sięga. Pójdzie o te parę centymetrów niżej, no i zaczynam mieć pewne obawy, czy jednak nie będę musiał jej postawić bezpośrednio na podłodze. Na dzisiaj myślę, że to wszystko. Przekazałem wszystkie informacje, jakie chciałem przekazać. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia za tydzień. Dzięki i na razie.